Witajcie kochani! Dzisiaj przychodzę do Was z całkiem innym filmikiem, trochę DIY, jak zrobić wiany, takie ekologiczne z recyklingu. Będą to wianki z naszych starych swetrów wełnianych. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Przy robieniu porządku w szafie zauważyłam, że mam dużo swetrów bez rękawników z wełny, których już nie lubię lub nie noszę lub są za małe, za duże, a szkoda mi ich po prostu się pozbywać, dlatego postanowiłam dać im drugie życie i będą teraz ozdobą w moim domu. Do zrobienia takiego wianka właśnie potrzebujemy wełny, którą możemy właśnie pozyskać z naszych starych ubrań. Ale jeżeli nie mamy, możemy też kupić. Ale ja robię takie bardziej ekologiczne, z recyklingu, gdzie wykorzystam materiały, które mam w domu i nie będę za bardzo nic kupywać. Tutaj mam pozyskaną wełnę z moich rzeczy. Jest tam kilka kolorów, dzięki czemu będzie nasz wianek bardziej kolorowy. Oprócz wełny będziemy potrzebować również szydełka. Ja mam taki zestaw szydełek dostępny w sklepie Action. Mamy tutaj ich 6 różne właśnie wielkości. Będziemy potrzebować najcieńsze i najgrubsze. Tak wyglądają. Oprócz tego będziemy potrzebować podstawę do wianka. Może być styropianowa lub ze słomy. Ja mam taką już owiniętą wstążką. Zostało właśnie mi taki wianek jeszcze z ozdób bożonarodzeniowych, gdzie robiłam wianki i go wykorzystam. Będzie troszeczkę ciężko się robi, bo oczywiście wstążka się ślizga, ale nie chcę kupować nowego, skoro mam jeszcze taki. Oprócz tego na tym wianku będą też kwiatki z wełny, do których będziemy potrzebować wełnę oczywiście, rurkę plastikową lub taką papierową. Oczywiście, jeżeli macie jakieś rurki cieńsze czy coś, to wtedy kwiatki będą bardziej zbite, mniejsze, a przy grubszych będą właśnie troszkę większe. I będziemy jeszcze potrzebować nożyczki oraz dużą igłę, którą będziemy właśnie szyć te nasze kwiatki. Ja największą zagadkę używam, miałam taką największą. I już pod sam koniec naszego etapu będziemy potrzebować filc. Ja kupiłam taki zestaw filców w Pepco za 6 zł, ale my tylko wykorzystamy kolor zielony. Mamy tutaj zielony, zaraz wam pokażę. On jest fajny, bo jest sztywny, taki właśnie będziemy potrzebować. Zielony, takiej wielkości kartki A4. I to by było wszystko z produktu, które będziemy potrzebować. Aha, jeszcze na sam koniec będziemy potrzebować klej na gorąco, ale to już przy końcowym ozdabianiu tego wianku, ewentualnie możecie mieć szpilkę, jeżeli wykorzystujecie obręcz styropianową. Także bierzemy się do roboty i szydełkujemy nasze wianki. Naszą obręcz najlepiej przytrzymać sobie właśnie nogami, tak jak widzicie, by była bardziej stabilna. Przywiązujemy wełnę mocno i solidnie, aby się nie rozwiązała. Przekładamy kłębek wełny przez środek i zaczynamy robić pierwszy warkocz. Początek zawsze jest najtrudniejszy, ale nie poddawajcie się. Jak widzicie, moja wełna jest potrójna, dlatego też ciężko się robi i trzeba zwrócić uwagę, aby wszystko ładnie przepleść. Przy przekładaniu właśnie kłębka wełny pamiętajmy, że musimy mocno ją naciągnąć, żeby nam później nie spadała, czy też nie ruszało się. Starajmy się również, jak robimy warkocz, żeby był na środku obręczy. Wtedy ale jeżeli nam się to nie uda, to w późniejszym etapie będziemy mogli go wyrównać, ale najlepiej sobie na to zwrócić uwagę, żeby nie wyszedł nam jakiś zygzak. Jak widzicie, już mamy troszeczkę zrobionego. Wiadomo, że z mojej wełny będzie się robić troszeczkę gorzej, bo już jest ona używana, ale mój wianek będzie bardziej ekologiczny. Troszeczkę ucięłam nagranie, żeby Was nie zanudzić. Jak widzicie, już mam końcówkę. Zostało niewiele i będziemy mieć opleciony cały wianek. Teraz musimy zakończyć nasz warkocz, żeby się nie rozleciał.
Przeplatamy ostatnie oczko z tym, które było pierwsze, gdy rozpoczynaliśmy naszą pracę. Wianek mam już prawie gotowy. Jest to z wełny używanej, dlatego też są takie guzołki, jakieś odstające rzeczy, które po prostu musimy schować, ukryć, a tych, co się nie da ukryć, zasłonimy podczas dalszego ozdabiania wianka. Jeżeli są jakieś takie odstające rzeczy, możemy też je delikatnie odciąć. Warkocz wyrównujemy, ściskamy, żeby bardziej równy. Wiadomo, że im grubsza wełna, tym warkocz będzie nasz większy i bardziej widoczny. Postanowiłam, że mój wianek będzie bardziej ozdobny, dlatego wybrałam inny kolor wełny. Jak widzicie, jest tutaj czerwony, dzięki któremu zrobię ozdobny wzór, żeby nasz wianek był i większy, i bardziej efektowny. Jest to wzór serwetkowy i robimy go tak, jak widzicie właśnie tutaj na filmiku. Jak widzicie, już pół wianka mamy ładnie ozdobionego czerwoną włóczką i zabieram się do dalszej pracy. Jeszcze chwilkę i nasz wianek będzie gotowy. Zostanie nam tylko ozdabianie go naszymi kwiatkami, które niebawem zrobimy. I tutaj już jesteśmy właściwie na zakończeniu i zawiązaniu naszego wzoru serwetkowego.
Tak wygląda już praktycznie gotowy wianek, który będziemy niedługo ozdabiać naszymi kwiatkami. Jeżeli chcecie, to możecie ten wzór wykrochmalić, żeby lepiej się utrzymał. Zrobiłam również drugi wianek, troszeczkę większy objętościowo, z taką niebieską obramówką, ale jest to większy wianek, więc zrobię ten wzór 2 razy. Zaczynamy w miejscu pomiędzy tymi ozdobnymi kuleczkami, jeżeli tak mogę nazwać. I wtedy ładnie nam się to zazębi wszystko. I tutaj macie właśnie pokazane, jak to zrobić i jak rozpocząć, w którym miejscu. Jak widzicie, już pół wianka mamy podwójnym wzorem zrobione i tak jak mówiłam, co drugie oczko robimy. I jak widzicie, już pora na zakończenie naszego wzoru i go ładnie przymocować z poprzednim, pierwszym właśnie rozpoczętym oczkiem. Drugi wianek mamy już właśnie gotowy z podwójnym wzorem. Jeżeli bardziej Wam się taki podoba, to też taki mniejszy możecie sobie w ten sposób zrobić. Teraz pokażę Wam, jak zrobić kwiatki. Tutaj jeden przykład, to jest właśnie kwiatek robiony na mniejszej rurce. Zależy jaka grubość wełny, taki nam kwiatek wyjdzie. Każdy kwiatek wychodzi teoretycznie inny. Tu mamy taki. I tutaj całkiem inny. Oczywiście przy przyklejaniu będziemy sobie je ładnie formować. Tu jest następny kwiatek. Także zabieramy się do robienia kwiatków. Najpierw Wam pokażę, jak robimy płatki, jak je zszywamy. Także zaraz zobaczycie tutaj na stole moje dłonie. Także do zobaczenia za chwilkę. Jak widzicie, do zrobienia płatków będziemy potrzebować nożyczki, rurkę oraz wełnę. Najpierw bierzemy rurkę, musimy odciąć tą część, gdzie się zgina, tą obcinamy. Tą końcówkę, co nam została, sobie zginamy na pół. I mamy na pół. I sobie przecinamy tutaj. Rurki mają być mniej więcej proste, równe. Do jednej rurki przywiązujemy naszą wełnę, już to robimy. Musimy dobrze i mocno przywiązać. Jak widzicie, ta wełna jest użyta, jest troszkę taka twarda. Tę końcówkę odcinamy. Chwytamy sobie nasze rurki w ten sposób. I musimy te rurki owinąć w koło każdej. I tu mamy tak raz. Tu już mamy dwie, nie? 3, 4. Pamiętajmy, żeby ściskać mocno, wtedy nasze kwiatki będą mocniej oplecione. 5. Ja sobie zawsze tak robię. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, to sobie spuszczam, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Możecie robić 20 oczek, ja robię 23, bo ta wełna jest cieniutka. 21, 22, 23. I teraz tą wełnę, z którą skończyliśmy, wkładamy pomiędzy, to ściskamy i zostawiamy sobie dłuższą część obcinania. Tyle gdzieś mamy sznurka zostawionego, wełny. To sobie poluzujemy. I tutaj na tej końcówce nawlekamy igłę. Ja mam tą grubą właśnie, co Wam mówiłam. Ja sobie tutaj nawinę już bliżej siebie, nawlekę i zaraz wracam do Was. Niektóre wełny takie właśnie sprute się rozdwajają, jest dość ciężko, ale ta akurat jest jednowarstwowa, że tak powiem. I tutaj mamy już nawleczoną, chyba tak. Już nawlekłam na igłę naszą wełnę, tą końcówkę, tylko nam się coś tu poplątało. O. I teraz, jeżeli tutaj mamy tą końcówkę i zakończyliśmy kółko na tej rurce, to tą igłę przekładamy w przeciwną rurkę. Sobie przyciągamy i teraz delikatnie usuwamy rurkę. Tutaj ściskamy, żeby nam się tutaj nie rozleciało i przekładamy rurkę przez igłę, żeby drugi raz nie nawlekać. O, rurkę odkładamy i analogicznie tutaj wkładamy rurkę do tej igłę do tej drugiej rurki. Przekładamy. Troszeczkę, o, tutaj wyciągamy. Jak widzicie, tutaj nic się nie dzieje, więc musimy sobie ścisnąć, żeby się ładnie związało. Przeciągamy przez igłę i nam wyszedł taki pędzel, który musimy sobie poluźnić. O. Mamy poluźniony. I teraz patrzymy, w którym kierunku nam się zwija on, czyli w tym. Czyli igłę musimy wbić tutaj, o, w tym. Troszkę ciężko, bo taka sfalowana ta wełna. I tutaj teraz sobie rozkładamy, nie zaciągamy do końca. Rozkładamy. Tutaj wkładamy palec. O, tak. Mamy taki kwiatek rozłożony. I tutaj wkładamy palec i teraz z całej siły przyciągamy. I wychodzi nam coś takiego. Teraz sobie 2 razy czy 3 tutaj przeszyjemy, żeby nam się nie rozleciało. I ściągamy igłę. Tutaj robimy supełek jak najniżej tego naszego płatka. Sobie tak przytrzymuję. O. I tutaj będzie nasza końcówka. Tu obcinamy. I tak w ten sposób mamy pierwszy płatek. Do zrobienia kwiatka potrzebujemy 9 takich płatków. Nie wiem, czy widać, bo takie światło teraz tutaj nie chce się. Mam nadzieję, że widzicie ten kwiatek, bo on taki dość ciemny. I do takiego zrobienia kwiatka potrzebujemy 9 takich płatków. Ewentualnie, jeżeli chcemy zrobić dwukolorowe, to wtedy musimy mieć 6 na zewnątrz kwiatka i 3 innego koloru, które będą w środku. Także ja robię te płatki, zaraz się zobaczymy, pokażę Wam ile mi wyszło i jakie mam. Do zobaczenia za chwilkę. Ja już swoje płatki do kwiatków zrobiłam. Tu mamy takie miętowe, takie malutkie, które robiłam na mniejszej rurce. Zaraz Wam pokażę na jakich. Takie malutkie rurki. Coś takiego, takie patyczki. Tutaj mamy te, co robiliśmy na filmie przed chwilką. I tu już są troszkę większe. Będzie to kwiatek dwukolorowy, środek będzie żółty, a zewnętrznie będzie czerwony. Jak widzicie, ta żółta wełna była grubsza, dlatego te płatki są o wiele grubsze. Mam nadzieję, że w środek się zmieszczą, bo czerwone są troszeczkę cieńsze. I teraz pora na zszycie ich i pokażę Wam, jak właśnie to robimy i jak będą w ostateczności wyglądać te kwiatki. Także zabieram się do zszycia.
Do zszycia będziemy potrzebować daną wełnę. Ja sobie tutaj wezmę taki dłuższy kawałek i ją związujemy tutaj na końcówce. Związujemy sobie z całej siły, żeby nam się nie rozleciało. Ten supełek odcinamy i możemy zabierać się za zszycie naszego kwiatka. Wezmę te analogiczne wełny. Wezmę tak jak mam wełnę tą granatową, wezmę te właśnie płatki. Na sam początek będziemy potrzebować 3. Obojętnie, które wybieramy sobie 3 i musimy sobie złożyć dołami, czyli tymi guzołkami do dołu. Ja układam to w ten sposób. O, żeby takie wyszedł nam różyczka. Tu sobie przytrzymuję, a tu będziemy zszywać. Także zszywamy nasze kwiatki. Pamiętajcie, że nieraz jak jest właśnie wełna używana, to dość ciężko się szyje, ponieważ ma guzołki. I tu jak widzicie, ten jeden mi uciekł, ale to nic nie szkodzi, bo go zaraz tu wepniemy. Ten będzie tak, a ten tak. Bo właśnie musicie mocno trzymać, żeby właśnie nam nie uciekł tak jak mi. I tutaj zszywamy jak najlepiej, żeby wszystkie 3 naraz były. Wtedy nam nic nie ucieknie. Kilka razy takie przeszycia, bo później tak będziemy to jeszcze raz szyć. Jak widzicie, coś tu się nam wydarzyło i zrobił nam się supełek. O, trzeba mocniej po prostu pociągnąć w takiej sytuacji. I jeszcze tutaj z 2 razy przeszyjemy dla pewności. Jeżeli jesteście młodsi, to poproście kogoś dorosłego właśnie o pomoc przy właśnie szyciu. I wyszedł nam takie różyczka, jak ja to mówię. I jak się trzyma, obcinamy. Tak mniej więcej tutaj. I ja sobie związuję jeszcze dodatkowo. Akurat tutaj właśnie jest ważne, żeby nam się nie rozleciało. Przewijamy, związujemy. Ja tak zawsze związuję z 2 razy, żeby nic nie puściło w trakcie. Odcinamy sobie te pozostałości. O. I to na razie odkładamy na bok. Tutaj mamy mało wełny, więc sobie nawlekę dłuższy kawałek, bo musimy teraz szyć pozostałe płatki. Więc zaraz zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ja sobie tutaj już nawlekę poza kamerą, bo mi jest ciężko troszeczkę sięgać do stolika. I zaraz bierzemy duży kawałek tej wełny, żeby nam nie zabrakło. Sobie już tu odetnę i zwiążę, żeby nie przedłużać. Warto zrobić sobie też 2 guzołki, żeby być pewny, że nic nam nie puści. O. I już tu mamy taką właśnie igłę nawleczoną. Bierzemy sobie płatki, ustawiamy. Właściwie możemy już pierwszy sobie tu nawlec jak najniżej. Czekajcie, sobie wezmę, o, ten może jak najniżej. I bierzemy drugi i tak samo ten sam dół tutaj wbijamy, żeby był jeden koło drugiego. Pamiętajcie, żeby guzołek był tutaj z tyłu, to nie będzie widać, bo będzie to przyklejone. I tutaj zszywamy sobie z 2 razy, tylko uważajcie na palce. Zszywamy. I jak nam się trzyma, przebijamy się tutaj na następny róg i wbijamy następny płatek. O. I tutaj sobie go przeszywamy. Nie jest ciężko, bo tutaj kamera mi przeszkadza, bo mam przed sobą kamerę. I następnie tutaj sobie wbijamy. Bierzemy kolejny płatek. Jak widzicie, każdy płatek jest inny, bo ta wełna była taka troszkę cienka, licha. I sobie przeszywamy z 2-3 razy dane płatki, żeby się trzymało i nie rozleciały. I tutaj właśnie potrzebujemy 6 do tego właśnie zewnętrznej części. Mam nadzieję, że wszystko Wam ładnie wytłumaczę. Będziecie potrafili to zrobić. Tutaj uwaga.
trzyma się. I został nam już ostatni płatek, który musimy wszyć. I teraz musimy to sobie tu połączyć. Łączymy. I wyszedł nam taki kwiat jakby z dziurką. Może sobie troszkę tutaj musimy dobrze złączyć, żeby nam się nie rozleciało. O, tu mamy przód, pamiętajmy, że tu jest przód, tu jest tył. I tu obcinamy i zostawiamy zaraz tutaj gudzołek, będzie na tyle. Tak. Związujemy jeszcze dodatkowo, żeby się nic nie rozleciało. O. Odcinamy niteczki. O. Jakieś te nożyczki. I teraz ten środek, który zrobiliśmy, wkładamy do tej dziurki. I mamy taki kwiatek jednokolorowy, który musimy też szyć dokładnie. Może starczy nam tej nici wełny, która nam została. Związujemy, odcinamy i jak wiążemy? Bierzemy tylną część i po prostu przyszywamy sobie jak najwięcej razy w koło tego kwiatka, żeby zszyć kwiatki razem z tym środkiem. Troszeczkę nam się to wygina, ale później sobie to wyrównamy wszystko i będzie ładnie. Jeżeli będziecie chcieli, to też możecie te kwiatki wykrochmalić, żeby stały Wam lepiej na tych wiankach. Dokładnie przeszywamy każdą część. Myślę, że jest ok. I tak nam się prezentuje ten kwiatek. Tu odcinamy resztę naszej wełny, związujemy znowu. Jeżeli będziecie robić kwiatka dwukolorowego, na przykład jak tam mamy żółty środek, a czerwone zewnętrzne płatki, to najpierw te zewnętrzne płatki robimy czerwoną nitcią, zszywamy środek żółtą, a później będziemy zszywać środek żółty, to bierzemy czerwoną nitkę, wtedy fajnie nam wychodzi taka czerwona kuleczka na środku. I tak nam powstał taki właśnie kwiatek. Także ja idę robić więcej tych kwiatków, więc Wam nie będę pokazywać jak szywam, żeby Was nie zanudzać. Także zobaczymy się, jak już będę miała jakąś tam ilość tych kwiatków już gotową. Także do zobaczenia za chwilę. Ja już zrobiłam troszkę tych kwiatków. Jak widzicie, jest ich całkiem sporo, każdy jest inny. Przy naklejaniu będziemy sobie właśnie je tak prostować, żeby były dość proste. Ile tak na jednej wiele będziemy potrzebować tych kwiatków, zobaczymy przy naklejaniu, to Wam powiem później. I teraz zabierzemy się za listki. I tutaj widzicie ilość kwiatków, jakie zrobiłam, a z filcu wycięłam listki do dekoracji. W końcu przyszedł czas, aby nakleić nasze kwiatki oraz listki na wianek. Na sam początek ja sobie tak układam na sucho, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać, a później będę kleić to klejem na gorąco.
teraz w końcu możecie zobaczyć efekt końcowy, jak nasz wianek wygląda już powieszony na ścianie i jak się prezentuje z każdej strony. Wydaje mi się, że wygląda bardzo efektownie i elegancko. Dajcie znać w komentarzach, czy robiliście już takie wianki i jak Wam się podoba mój, a który najbardziej Wam przypadł do gustu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i życzę powodzenia z tworzeniem wianków. Pa, pa!